Ten film nie będzie typowym filmem z podróży. Nie będzie w nim za wiele śmiechu, żartów i podziwiania pięknych widoków. Bo też miejsca, które w nim pokażę, nie są zbyt piękne ani wesołe. Ale takie na świecie także istnieją. Okay, thank you very much. Yes. Golden. Where are you going? Wait a second, one moment. Abstrahując od tego, że nigdy takim, co mnie napadają na ulicy i chcą mnie wciskać na siłę, coś nie daje ani grosza, a druga rzecz jest taka, że ja nie wiem, dokąd ja jadę. Czekajcie, kierunek w sumie wiem, mniej więcej, jak to się tam nazywało, Paturia. Dobra, niech będzie Paturia. Tylko jest to Paturia? Paturia. 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 One man. One. 300. Okej. Tu sobie można w biurze normalnie kupić legitnie, a nie od jakiegoś tam... Łapię autobus ze stolicy w kierunku miasteczka, o którym słyszałem już wiele lat wcześniej. Ale pierwotnie nie zamierzałem odwiedzać go w tej podróży. This one. Paturia nama dia jabi. Ye log bideshi log apan lule isna rak jagah. Paturia. Paturia. Exact. Wsiadłem do autobusu, byle jakiego, dbając o bagaż, zadbawszy o bilet. Nie wiem, co dalej będzie, no mniej więcej tam mam jakąś wizję, ale transport w tym kraju to jest jedna wielka improwizacja, bo nikt nic nie wie, porad żadnych w internecie nie znajdziecie, bo nikt tu nie przyjeżdża. Chyba tak wyglądało podróżowanie jeszcze z 30 lat temu. Spoko, ma to jakiś tam swój urok. Pan sprzedaje atlas ptaków. Zawsze o takim marzyłem. Nie planowałem tam jechać, ponieważ nie wiedziałem za bardzo, jak do tego tematu się zabrać. A poza tym po prostu boję się chodzić tam z kamerą. Miejsce to jest bowiem podobno dalece bardziej niebezpieczne niż cokolwiek, co dotąd w tej serii widzieliście. Ale wtedy, będąc w Bangladeszu, i tak nie jestem w nastroju do żartów. A miasteczko, o którym mowa, chcąc nie chcąc, i tak leży na mojej drodze. Postanawiam zatem spróbować. Parę godzin później autobus dociera do portu promowego w niejakiej Paturii, do której mam kupiony bilet. Ale to nie do niej docelowo zmierzam. Spostrzegłszy, że autobus wcale nie kończy tu trasy, postanawiam wykorzystać tę okazję, żeby przejechać jeszcze przystanek dalej. I tym oto jakże przyjemnym sposobem, nawet się przespałem chwilę po drodze, dotarliśmy do przeprawy promowej Paturia do Lotia. Czyli tu jest ta Paturia, a tam jest do Lotia. Przez rzekę Padmę. Innymi słowy po prostu Ganges, który tutaj w tym kraju przybiera taką nazwę, wygląda jak morze. O ile z tej strony widać drugi brzeg, o tyle tam woda jest dosłownie po horyzont, ponieważ w tamtym miejscu do Gangesu wpada Brahmaputra i tworzy takie wielkie rozlewisko, które jest no jak po prostu wizualnie jak morze. Do niedawna miejsce to było najbardziej ruchliwą przeprawą promową na świecie, ponieważ wyobraźcie sobie, że w kraju zamieszkanym przez 165 milionów ludzi, podzielonym na pół właśnie przez rzekę Padmę, nie było żadnego mostu łączącego wschód z zachodem. Ta sytuacja zmieniła się w czerwcu 2022 roku, kiedy wreszcie otworzyli pierwszy most ze wschodu na zachód przez Padmę, Ganges, jak zwał, tak zwał. I są z tego faktu tak dumni, iż w jedynym sklepie z pamiątkami, znaczy małym kiosku na lotnisku, magnesy z Bangladeszu
sprzedają właśnie z wizerunkiem tego mostu. Pozostałe były jeszcze z wizerunkiem byłego prezydenta i gołębi. I pomimo otwarcia mostu, jak widać, wciąż przeprawa nie należy do najbardziej odludnych miejsc. Ciekawe, co tu musiało się dziać wcześniej. Ty, nie przejdę między autobusami, bez kitu. Idę bokiem, a one coraz bliżej siebie stoją, zaraz utknę między nimi. O kurwa. O kurwa. Przecisnąłem się. Ale jaja. Co za klaustrofobiczne uczucie. Śmieszne, nie? Ty to się przeciśniesz, bo chudy jak patyk. Tu mnie pan zaprasza na coś pysznego zapewne. Hi, hi. How are you? Enjoy the meal. Tutaj pan sprzedaje takie chrupki ryżowe wymieszane z różnymi warzywkami. Ej, łażę między tymi autobusami, nawet nie zauważyłem, że już płyniemy. Mi żebrzą cały czas. Nie było tego tak wcześniej tak powszechnie w Bangladeszu jak w Indiach. Dobra, wracam do autobusu, bo tutaj zostawiłem swój plecak. Może powinienem się zastosować do przesłania w nazwie firmy, która wyprodukowała ten plecak. Już mi służy tyle lat. Kupiłem go za 100 zł chyba. Nie rozumiem pana, co pan do mnie mówi. Możemy sobie tak pogadać. Nie rozumiem. Co pan chce? O ile Paturia to zwykła wioska, jak ich setki. O tyle o leżącej na drugim brzegu Dolothi nie można powiedzieć tego samego. Ponad 20% mieszkańców tego 8-tysięcznego miasteczka stanowią pracownice domów publicznych, czyniąc Dolothię największym tego rodzaju przybytkiem na świecie. Autobus pojechał, widać go tam może znikającego za zakrętem. A ja zostałem. Zostałem w miasteczku Dolothia, będącym jednym z najbardziej odrażających miejsc na kuli ziemskiej. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że w tym miasteczku, znaczy w tym tak mówię, jakby to było tutaj, no nie, no kawałeczek dalej. Też jest normalnego miasta kawałek. Odbywa się jeden z największych procederów handlu ludźmi w tym kraju. Mianowicie, jako iż miasteczko jest usytuowane u zbiegu wielu szlaków komunikacyjnych, ten prom, tutaj droga dalej do Indii, w tamtą stronę do stolicy, znalazł tu miejsce jeden z 20 zalegalizowanych w Bangladeszu burdeli. Dolothia, okej. What's your name, bro? My name? Janek. Oh, my name is Muslim. Nice to meet you. Thank you. Have a nice day. Błąkający się z kamerą Europejczyk nie jest w Dolothii zbyt powszechnym widokiem. Trzeba podejść kawałek w jakieś odludne miejsce, bo tutaj za dużo uwagi na siebie ściągam. W wiosce tej zatrudnionych jest. W dużej części zmuszonych jest do pracy jako prostytutka. Około 1600 kobiet. I to nie jest tak jak może gdzie indziej, że taka kobieta ma jakiś wybór. No nie, tutaj często są to dziewczęta porywane jeszcze jako nastolatki, nawet 10-latki w drodze do szkoły, coś w tym rodzaju, gdzieś z własnego podwórka. Są wywożone tutaj, po czym taki Alfons kupuje sobie je za tam paręset dolarów i taka kobieta musi te paręset dolarów odpracować. Nie odpracuje ich zapewne nigdy, a potem nie będzie już i tak miała żadnej przyszłości i tutaj zostanie. Niewesoły los. Część z kobiet decyduje się na tę pracę także dobrowolnie, ale średnia wieku nowo zatrudnionych pracownic to w Dolothii około 14 lat.
Ja tymczasem, no nie wiem, włażenie tam teraz z kamerą tak po prostu z autobusu to nie jest dobry pomysł. Postaram się odnaleźć stację kolejową, która tutaj gdzieś podobno jest w pobliżu i obadać opcję dalszego transportu. Później ewentualnie tutaj się jeszcze przejdę po okolicy, ale też nie ma co się pchać bez przygotowania. Raczej ludzie, którzy ten proceder kultywują, nie byliby specjalnie zadowoleni, gdyby ktoś sobie z Polski przyjechał i ich nagrywał kamerką, więc mogliby to niezadowolenie jakoś mi okazać. No dobra, tymczasem nic się nie dzieje, też nie ma co dramatyzować, bo no bo to jest po prostu też węzeł komunikacyjny, tutaj są autobusy normalne, to nie jest tak, że tutaj tylko przejdziesz przez granicę tego miasteczka i od razu cię zabijają. Po prostu trzeba uważać, gdzie się wchodzi. Co od razu przykuwa uwagę, dużą część budynków w Dolotii stanowią apteki. Ma to związek z powszechnym spożyciem przez pracujące tu kobiety sterydu o nazwie Oradexon. Silny steryd używany do tuczenia bydła, którego zażywanie w dłuższym okresie jest śmiertelne. I te kobiety, które tutaj pracują, jedzą to lekarstwo systematycznie, aby przybrać na wadze, ponieważ w ten sposób mogą więcej zarobić. Takie tutaj mają upodobania miejscowi dżentelmeni, iż więcej płacą, jak więcej kobiety za to dostaną, że tak to ujmę. Słońce zachodzi, gdy tymczasem jest to jedno z ostatnich miejsc na świecie, gdzie fajnie byłoby zostać na noc. Trzeba przedsięwziąć jakieś kroki, zobaczę te pociągi. Jak nie, to się wrócę na prom. Widziałem, że tam po drugiej stronie rzeki był jakiś taki w miarę cywilizowany hotel. To ciekawe w ogóle, że w kraju tak rygorystycznie muzułmańskim, gdzie przy zameldowaniu w dowolnym hotelu czy budynku trzeba podpisywać cyrograf, że nie będzie się tam przebywało z osobą przeciwnej płci, bez ślubu. Istnieje tutaj jeden z największych zbiorowych burdeli świata. Hi, hi. Hi, hi. Okazuje się, że rząd Bangladeszu, aby właśnie tego typu niecne praktyki nie rozpleniły się po całym kraju, zalegalizował 20 takich wybranych specjalnych stref ekonomicznych, gdzie taka działalność jest tolerowana. I to jest właśnie największa z tych stref. Hey dosto, assalamualaikum dosto. Alaikum salam. Video. Hey, where are you from? From Poland. Poland. Poland, yeah. Did you know how much time play Poland in World Cup? How many times? How many times? Ah, that's a good question. I don't know, around 8? আমরা তো বাংলা ছাড়া কিছু করবেন না, আমাদের নাচতে। আমরা হলো বাঙালি। বাঙালি। Bengali. No, me no Bengali. Okay. How many people are coming in Bangladesh? You and your friends? Ah, there is a few people. Okay, How many? I have 2 friends. 2 friends. Yeah. Okay. Muszę się podszkolić w ogóle z historii polskiego futbolu, bo już drugi raz poległem na pytaniu, ile razy Polska grała w Mistrzostwach Świata. Co ich to obchodzi w sumie? Abstrahując od tych prześmiesznych wątków piłkarskich, to właśnie tam, w tych domkach na palach, kwitnie najbardziej proceder, o którym mówiłem. Nie będę teraz tam wchodził, na razie znajdźmy jakąś opcję. Sprawdziłem też, że stacja kolejowa jest właśnie tam, gdzie przed chwilą powiedziałem, że nie będę wchodził. Kurwa, jaki tu smród. Gdzieniegdzie można zauważyć przemykające kobiety o dość frywolnym, jak na muzułmańskie obyczaje, ubiorze. I nazwijmy to niestandardowej sylwetce, wynikającej ze spożycia Oradexonu. Zazwyczaj jednak szybko chowają się przed wzrokiem przybysza z zewnątrz. Tym bardziej, kiedy zauważą kamerę. Railway, train station. Train. Yeah, there. No? There no. Where to go?
Train. 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 No train. ট্রেন তো এখন নাই। Tomorrow. Next time. Next time. Okay. Next time. Tomorrow morning. Tomorrow morning. What time? Time হচ্ছে গেল 6:3. Okay. Understand. Okay, thank you. Jeszcze poprosiłem, żeby mnie zawiózł na prom. I pierwsze to, bo tam nie ma tu dalej gdzie dokąd iść. No, co sobie tu obejrzymy, to być może zostanie nam na długo w pamięci. Mijamy tu ponadprzeciętnie dużo aptek. Tutaj też jest apteka. Tu następna apteka. A następne też apteka. I tu apteka. Kokosy i apteka. Kurczę, kto by pomyślał, że tak o zdrowie dbają. Na nocleg wracam do wioski Paturia. Dobra, mam już bilecik na prom, który odpływa ponoć za 5 minut. Baterii mam 10%. Bilecik kosztował 40 taka, czyli... Alejkum salam. Do zobaczenia po drugiej stronie rzeki. Łe, jak to zabrzmiało. Dziwaczna konstrukcja ten prom. W okolicach portu zaczepiają mnie żebrzące dzieci, z których część wykazuje wyraźne objawy zażywania orodeksonu. Chłopak ma widać w ogóle jakieś rozstępy na szyi, coś takiego. Na bank od tego tak zwanego leku. Patrzcie, tu na górze tego statku jest normalnie kapliczka, żeby się modlić. Zdejmują buty, jak wchodzą na te deski. Niby nie Hindusi, a też się kąpią w Gangesie. Znaczy w Padmie, czyli w tej samej wodzie. Hello. Please one more. Yeah, sure. Sunset, yeah. Beautiful sunset. No problem. Sam plastik na ognisku, jakby ktoś pytał. No i padła kamera w końcu, ale wiele was nie ominęło, tylko 200 metrów spaceru przez wiochę. I patrzcie, gdzie się znalazłem. Jest tu resort, którego praktycznie nikt nie używa, to jest zadupie totalne. To nie jest tak, znaczy no dobra, tak jest to ta droga główna, ale no, nikogo nie było. W ogóle się zdziwił ochroniarz, że ktokolwiek przyszedł. Widać, że te wejścia takie są zakurzone, że nikt nimi nie chodził przez pewnie pół roku. Ale pokoje są przygotowane. Nie wiem, o co chodzi, bo tak, owszem, nawet jak gdzieś jest bida w jakimś kraju, to są takie wysepki luksusu, gdzie tam 1% najbogatszy społeczeństwa sobie siedzi za murem. No i dobra, no i tak jest. Ale tutaj jest inaczej. Jest tak, że właśnie na przemian jest luksus, kompletna nędza. Luksus, kompletna nędza i nie ma żadnej przepaści cenowej. O dziwo, między tym a tym. Mógłbym trochę taniej, ale nie wiem, połowę taniej spać z karoluchami w tych blaszanych budach. No tu mam tak.
Pan mi tutaj zaczął walić do drzwi. Śniadanie mi przyniósł. Ostatecznie to są uprzejmi ci ludzie. Patrzcie, jaki zajebisty resort. A tutaj, tuż za nim, rozciąga się takie miejsce, jak się rozciąga. Obejrzyjcie sobie teraz te 200 metrów, których zabrakło wczoraj. Albo nie, w sumie. O takie o, ścieżka. Idę teraz z powrotem na prom i chcę obadać sytuację, jak to tam wygląda z bliska. Nie brałem ze sobą żadnych wartościowych rzeczy poza kamerą, chociaż przez dużą część wyprawy ta kamera też się okazała bezwartościowa, więc wstałem wcześnie, tak żeby jeszcze przed check-outem zdążyć przepłynąć na drugą stronę rzeki i z powrotem i nie bulić za kolejną dobę. No, rzutem na taśmę się udało, wskoczyłem na już zamknięty prom, ale tutaj nie było trudno przez pół metra dać kroka. W ogóle to nie kupiłem biletu, ale tak mi pokazali w kasie wskakuj, nie ma czasu. No dobra, tym się nie udało. Na obrzeżach miasteczka znajduje się szkoła podstawowa, do której uczęszczają dzieci kobiet pracujących tam. Podobno mieszkańcy, to znaczy ci mieszkańcy, którzy nie mają z tym procederem nic wspólnego, nie chcieli, żeby ich dzieci chodziły do szkoły wspólnie z dziećmi prostytutek. Przyszedłem tutaj z taką myślą, żeby spróbować jakiegoś nauczyciela znaleźć, bo może istnieje tutaj nauczyciel angielskiego na przykład, z którym można porozmawiać, ale też nie mogę tutaj stać na podwórku jak idiota przez pół godziny bez żadnego zaproszenia ani nic. Spotkałem nauczycielkę angielskiego, więc można było porozmawiać z nią i powiedziała mi, że generalnie to ona by chętnie porozmawiała czy coś, ale muszę mieć jakieś specjalne pozwolenie od miejscowych władz, żeby chodzić w jakieś miejsca publiczne tutaj, znaczy publiczne, no w sensie placówki takie tam, szkoła i tak dalej. I że tutaj po ulicach lepiej też nie chodzić, bo jest to niebezpieczne po prostu, powiedziała, nie chodzić, nie chodzić. O kamerę to już nawet nie pytałem. Hello? Good, and you? Już przy pierwszym baraku spotykam się z niechęcią do bycia filmowaną przez jedną ze starszych kobiet prowadzących domy publiczne. No. Video okay, but no, you know. No, ale bez pani. Dobra, no tutaj zaszedłem po szlugi, no i się okazało, że tutaj pani też wyszła. Się śmieje, teraz możecie usłyszeć śmiech, ale nie chcę się pokazywać do kamery. Bo właśnie całe te przedsięwzięcia tutaj prowadzą kobiety. Nie wszystkie też zostały porwane, niektóre może się zgłosiły z własnej woli, albo po prostu się urodziły tutaj i wszystkie te przybytki tutaj prowadzą kobiety takie starsze. No i właśnie taka tutaj do mnie wyszła, mnie namawia, żebym sobie kupił to tamto, no ciekawe co. No dobra, a widzę, że się dorobiła dużo pociech. Podobno też tak jest, że no te kobiety dbają o swoją rodzinę, mimo że taki los je spotkał, to starają się uchronić swoje dzieci przed tym losem. Sit down. Okay. No dobra, jaki tron dostałem, nie wiem za bardzo po co, bo nie pogadamy sobie tutaj za dużo bez angielskiego, ale przynajmniej sobie w cieniu usiądę. Przekupiłem tę panią kiścią bananów. Znaczy, nie trzeba było przekupywać, ale dałem jej, żeby mnie życzliwie traktowali. Zobaczymy.
Może coś zobaczę niezwykłego, a może po prostu posiedzę tutaj i będę robił ja za główną atrakcję. Okay, thank you. Have a nice day. Bye. Take care. Nie widać jakiejś czarnej rozpaczy na tych obliczach, co o niczym nie świadczy. Wygląda na to, że jak się spotka jakąś taką rodzinę, która po prostu się uśmiecha, to nie jest to jakieś nie wiadomo jak niebezpieczne miejsce, ale jeszcze epicentrum mamy przed sobą. Zobaczymy. Na razie się nie afiszuję z nagrywaniem. Smród przy tej sadzawce jest niesamowity. Dobra, tam są takie panie, które mnie ostatnio nagabywały. Chowam kamerę na chwilę. No. Video. No tak sobie tutaj pracują właśnie. Może już bez rozwijania tego wątku w tym miejscu, bo to już jest takie wejście do bram piekieł, można powiedzieć. Tutaj coś się pokłóciły chyba o coś. Krzyczą na siebie. Yeah, very good English. You said this is cross quarter? Cross quarter. Dolodia. 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 And it's there. বাংলা পারেন না? বাংলা পারেন? কিছু কিছু বাংলা পারেন? No Bangla. No বাংলা. No Bangla. English. English. Hindi. No Hindi. No Hindi. No Hindi. Okay. Poland একমাত্র ইংলিশ ছাড়া কিছু বলতে Your country, brother? Poland. Poland. Yeah. In Turkey, can I go there? Okay, to go there? ক্যামেরা নিয়ে Go ahead. Camera no. No camera. No camera. Stop. Okay. Przy wejściu na główną alejkę z domami publicznymi, jedna z opiekunek zabrania mi filmować dalej. No dobra, czyli już wiemy, że tutaj na głównej ulicy można sobie nagrywać, a tam w bocznych nie można. Wszedłem tam na chwilę zobaczyć i mogę wam powiedzieć, że wygląda to tak samo jak tutaj, po prostu stoją takie baraki i te panie, tylko ich jest tam więcej i cały czas mówią chodź. A tutaj kolejna taka pani. Te starsze panie to po prostu sobie trzymają pieczę nad tymi interesami. Hello? A były też młodsze, które zapewne ze 100% pewnością po prostu pracują. No dobra, tu mnie zaprosili na szluga. What is this? Betel? Betel. Oni to już żują takie orzeszki zawinięte. How much? A tutaj mają właśnie te liście betelu, orzeszki betelu zawijane w takie liście z jakimiś tam ziołami, co po prostu działa na nich pobudzająco i dlatego później plują na czerwono wszędzie, bo to wydziela taką czerwoną ślinę później, jakby się zakrwawioną gębę miało w środku. You like? Yeah. Okay. What is this? This is what? Henna. Okay. এটা ইংলিশে লেখা নেই। দিও না, ওটা খাইতে বই থাকে না। পোল্যান্ডের ভাষা তো, ওই পোল্যান্ডে ইংলিশে
Ten orzeszek na końcu. O, thank you. Podobno to jest niesmaczne bardzo, no ale trzeba sprawdzić z reporterskiego obowiązku. Twarde. Gorzkie jak skurwysyn. No i ten liść mam w zębach, jakbym się trawy nażarł z trawnika po prostu. Tak to smakuje. Jak ma smakować liść w sumie. Honey. Honey, miód to jest. This is... miód. No, thank you. A teraz wiem, z czym mi się smak tego betelu kojarzył. Po efektach to poznaję, ponieważ oryginał też podobne efekty przynosi, czyli znieczulenie dentystyczne. Się czuję, jakbym był po wizycie u dentysty i tak w tym miejscu, tym zębem, gdzie rozgryzłem tego orzeszka, to czuję takie jakby drętwienie trochę, ale to tyle. I czwarty raz mi przychodzi w ciągu ostatnich parunastu godzin płynąć tym promem. Jeszcze będzie piąty raz, bo przecież tam zostawiłem plecak, ale ogólnie to jadę w tamtą stronę. Dużo pań jest, widzę takich. Tutaj na przykład odwracają się plecami zazwyczaj one. Są takie napuchnięte na buzi. Riverview Resort. Iskan. Resort. Ben. Udało się, nie wyrzucili mnie i nas zaś na prom. Nad wszystkim trzymają pieczę wszechobecne portrety Mujibura Rahmana, czyli ojca narodu, pierwszego prezydenta Bangladeszu. A promem dojechałem, nie zgadniecie gdzie. Wygląda na to, że udało się zdążyć na pociąg. Tylko pójdę się jeszcze rozeznać, dokąd on jedzie właściwie. I dokąd ja jadę, to jest następne pytanie, bo szczerze to sam nie wiem, aby na zachód. Chęć uzyskania informacji o pociągu wykorzystuję jako pretekst, żeby pokazać wam od środka jedną z aptek handlujących Oradexonem. Where is the train going? This is going Khulna. Khulna. Just shore as well? Just shore? Just shore? Just shore. Just shore and Khulna. Okay. My name Janek. Nice name. Where are you from? From Poland. You know what time it goes? Can see 4 p.m. 4. Yeah. So we have 1 hour. Okay, thank you. Khulna. Puśćcie. Rzutem na taśmę od jednego z mężczyzn udaje mi się uzyskać dość szokującą informację na temat cennika obowiązującego w miejscowych przybytkach. From 18 to 60. 60 and 500, right? 500 500. 50 বছর Okay. 18 থেকে শুরু করে 500. And 60? 60 আছে শেষ লাস্ট 100. হ্যাঁ 100 Okay. No, to coś się dowiedziałem. Teraz wykorzystałem sytuację, że pociąg odjeżdża niedługo. Nie chciałem wcześniej rozmawiać o cenach z tamtymi, żeby po prostu mnie nie wciągnęli, bo jak się pytam o ceny, to prawdopodobnie w ich mniemaniu byłbym zainteresowany. A teraz miałem wymówkę, że niby chętnie, to chcę poznać ceny i tak dalej, ale pociąg, no wiecie, pociąg odjeżdża. A no dobra, i mi powiedzieli, że się w pole nie mieści.
Następnie mnie zapraszają, żebym usiadł. Powiedzieli mi tam, że no tak, są trzymane tam w tych barakach właśnie z tyłu po prostu. How much the ticket? 35. Okay. Panują sprzeczne opinie, dokąd ten pociąg w ogóle jedzie, ale na pewno jedzie gdzieś na zachód, bo tu się tory kończą i w innym kierunku jechać nie może, więc gdzieby nie jechał kawałek sobie przynajmniej podjadę. Mam nadzieję, że jak największy. Nie udaje mi się zajrzeć z kamerą do wszystkich zakamarków tego ohydnego miejsca. Ale to, co widziałem, spokojnie wystarcza mi, żeby nikomu nie życzyć takiego koszmaru nawet w snach, jak dla niektórych wygląda tam rzeczywistość. To się w głowie nie mieści, żeby coś takiego istniało.